Kościół grecko-katolicki, duchowy patron zbrodni na Polakach. To niezwykle wstrząsająca prawda o roli grekokatolickich duchownych podczas rzezi Polaków na Kresach. Grekokatolicy księża święcący siekiery, błogosławiący Hitlera i podżegający do mordów Polaków to temat, o którym nadal milczą podręczniki. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Ukraińskie zbrodnie na Polakach w czasie II wojny światowej miały swojego duchowego patrona. Był nim Kościół grecko-katolicki i jego duchowieństwo. Zmarły w ubiegłym roku ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który zawsze dbał o zachowanie pamięci o ofiarach tych zbrodni, napisał, że księża grekokatolicy nie tylko święcili narzędzia zbrodni, do mordów zachęcali, ale i mordami tymi wręcz kierowali. Bo gdyby powiedziano prawdę, co było, jak było, kto mordował, kto szczuł, no to musiano by powiedzieć, że w obrębie Kościoła katolickiego, to nie byli prawosławni, następowały rzeczy, które doprowadzały do śmierci drugiej części katolików. Jeżeli padnie słowo ludobójstwo i również padnie ze strony cerkwi grecko-katolickiej wyraźne powiedzenie, że jest współodpowiedzialna za to, no to oczywiście może to być krok do zgody i wzajemnego przebaczenia i pojednania. No bo bez prawdy moim zdaniem żadnego pojednania i przebaczenia nigdy nie będzie. Słowa tego cenionego kapłana mogły wówczas przerażać, bo duchowni jakąkolwiek przemoc zawsze powinni potępiać i wzywać swoich wiernych do pokoju ze wszystkimi, także tymi, którzy są innej narodowości lub wyznania. A tymczasem ksiądz Isakowicz-Zaleski napisał bez ogródek o roli duchowieństwa grekokatolickiego w mordach Polaków na Kresach przez Ukraińców. Czy ten znany katolicki kapłan nie przesadził jednak w swojej ocenie? Aby ocenę księdza Isakowicza-Zaleskiego zweryfikować, spróbujmy zagłębić się w tym temacie. Zacznijmy od zdefiniowania Kościoła grecko-katolickiego, nazywanego w Polsce także Kościołem unickim. Jest on kościołem katolickim rytu wschodniego uznającym prymat papieża. Powstał w wyniku Unii Brzeskiej z 1596 roku, w wyniku której część duchowieństwa prawosławnego w Rzeczypospolitej uznała papieża za głowę Kościoła, przyjęła katolickie dogmaty, ale zachowała swój wschodni ryt liturgiczny. Ten kościół funkcjonował najpierw jako kościół unicki i dopiero cesarzowa Maria Teresa w końcu XVIII wieku nazwała go kościołem grecko-katolickim. W II Rzeczpospolitej wyznawcy kościoła grecko-katolickiego stanowili prawie 10% wszystkich jej mieszkańców. Zdecydowana większość z nich zamieszkiwała nasze Kresy. Najważniejszą postacią kościoła grecko-katolickiego był wówczas metropolita lwowski i halicki arcybiskup Andrzej Szeptycki. Już w 1918 roku, gdy trwały jeszcze polsko-ukraińskie walki, Szeptycki opowiedział się po stronie ukraińskiej. Tak zrobił również grekokatolicki biskup z Przemyśla Jozafat Kocyłowski, który wezwał również podległe duchowieństwo do zajęcia podobnej postawy. Po cichu Kocyłowski liczył na to, że taką postawę zajmą w jego diecezji nawet ci duchowni, którzy nie czują się Ukraińcami. W listopadzie 1918 roku, gdy polscy biskupi wydali list pasterski z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, biskupi grekokatolicy odmówili jego podpisania.
Skierowali nawet swój własny list do wiernych, wzywając w nim do walki o niepodległą Ukrainę. Już wtedy trudno było mówić o lojalności Kościoła grecko-katolickiego wobec polskiego państwa. Nic dziwnego, że w okresie międzywojennym wielu jego księży wzięło czynny udział w antypolskich wystąpieniach, tolerowanych jednak przez grekokatolickich hierarchów. Grekokatolicy księża nagminnie też bojkotowali polskie święta państwowe, włącznie ze świętem niepodległości. Spora część z nich odnosiła się otwarcie wrogo wobec Polski i Polaków. Badający ich nastawienie dr Zdzisław Konieczny stwierdza, że w samej diecezji przemyskiej na 279 grekokatolickich duchownych tylko 55 z nich miało pozytywny stosunek do polskiego narodu i polskiego państwa. Pozostali z tej liczby, jego zdaniem, reprezentowali niechętny lub wręcz ostentacyjnie wrogi do nich stosunek. Był to więc spory problem dla młodego polskiego państwa, któremu próbowało ono jakoś zaradzić. Jedna z takich prób podjęta została w 1923 roku, gdy arcybiskup Szeptycki wyjechał do Rzymu. Polskie władze usiłowały wtedy wymusić na Szeptyckim deklarację lojalności pod groźbą zablokowania jego powrotu do kraju. Ale tak się nie stało. Nawet pomimo tego, że sam papież Pius XI nakłaniał hierarchę do gestu lojalności wobec Polski. Problem nielojalności duchowieństwa grekokatolickiego wobec Polski stał się jeszcze większy, gdy w 1929 roku powstała ukraińska organizacja wojskowa, która zaczęła szerzyć antypolską propagandę w kraju. Obiektem jej szczególnego oddziaływania było również duchowieństwo grekokatolickie, coraz bardziej popierające działania ukraińskich nacjonalistów. Nic dziwnego, że gdy wybuchła wojna, Kościół grecko-katolicki, podobnie jak oni, zaczął pokładać w Hitlerze swoje nadzieje na powstanie niepodległej Ukrainy. I te nadzieje nie były takie bezpodstawne, zwłaszcza po tym, jak 15 września 1939 roku doszło do spotkania strony ukraińskiej z Hitlerem w okolicach Jarosławia, w którym to spotkaniu udział wziął biskup Kocyłowski. Hitler rzeczywiście zastanawiał się wtedy nad powołaniem ukraińskiego rządu, który by sprawował władzę na terenach położonych na wschód od Sanu. Po tym spotkaniu w wielu miastach na Kresach odbyły się demonstracje ludności ukraińskiej wyrażające poparcie dla Hitlera. Ale Kościół grecko-katolicki jeszcze bardziej poparł wodza III Rzeszy, gdy ten zaatakował Związek Sowiecki. 6 lipca 1941 roku arcybiskup Szeptycki zarządził dziękczynne modły w intencji zwycięstwa niemieckiego Wehrmachtu nad Sowietami i sam takowe nabożeństwo odprawił. Gdy Niemcy opanowali Kijów, Szeptycki wysłał nawet gratulacje Hitlerowi z tego powodu. Podobną postawę jak Szeptycki zajął Kocyłowski, który w liście pasterskim z 7 lipca 1941 roku pisał wprost: Sława wielkiemu Führerowi Adolfowi Hitlerowi, wyzwolicielowi i najlepszemu przyjacielowi ukraińskiego narodu. Kocyłowski w swoim liście zaapelował również o to, aby Ukraińcy czynnie poparli Hitlera. Podobną postawę zajęli także inni grekokatoliccy hierarchowie. Niektórzy z nich, jak na przykład biskup sufragan z Przemyśla, Chrihori Łakota, sami organizowali manifestacje poparcia dla wodza III Rzeszy. Ale na tym nie poprzestali. W kwietniu 1943 roku grekokatolicy biskupi i podległe im duchowieństwo uroczyście świętowało powstanie 14. Dywizji Grenadierów SS Galicjen.
Tak było między innymi w katedrze świętego Jura w Lwowie, gdzie biskup Józef Slipyj odprawił mszę z tej okazji, w której udział wzięły także miejscowe niemieckie władze. Tak było w Przemyślu, gdzie biskup Kocyłowski w asyście duchowieństwa diecezji również taką mszę odprawił. I tak było w Stanisławowie, gdzie podczas takiej mszy dziękowano Bogu za powstanie SS Galicję. Tymczasem ta jednostka od początku znana była z dokonań, ale nie frontowych, a tych, których ofiarami byli Żydzi i Polacy. Ich symbolem stała się zbrodnia na polskich mieszkańcach Huty Pieniackiej, do której doszło w lutym 1944 roku. Ale największą zbrodnią kościoła grecko-katolickiego na Kresach było to, że jego duchowni otwarcie podburzali wiernych przeciwko Polakom. Na szeroką skalę zaczęło się to, gdy dowództwo UPA wydało rozkazy, aby zaszczepiać nienawiść do Lachów, jak nazywano Polaków, i zabijać ich przy każdym spotkaniu. I duchowni grekokatoliccy w czasie sprawowanych mszy do takiej nienawiści wiernych zachęcali. Браття і сестри во Христі, дорогі українці, от і прийшов конець нашій гнобительці. Кладемо Польську у гріб. W trakcie sprawowanych przez nich mszy sypano symboliczne mogiły Polski i zakopywano kajdany, w jakie rzekomo miała być zakuta ukraińska ludność przez polskich panów. Do takich właśnie scen doszło między innymi w Węglówce, Krzeczowicach, Żmijowiskach, Zagórzu, Sanoczku, Słonnem i w wielu innych miejscowościach na Kresach. Duchowni grekokatolicy święcili również narzędzia przyszłych zbrodni na Polakach. А в жнива я накажу жницям позбирати на перше цей кукілю снопки та спалити, а пшеницю направити до мене в клунь. Брати і сестри, ми маємо очистити українську землю. Треба наповнити ріки і озера польською кров'ю, бо Україна має бути чиста, як шклянка води. Tak było między innymi we wsi Sztuń w powiecie lubomelskim, gdzie miejscowy ksiądz urządził w swojej cerkwi uroczysty akt poświęcenia noży, siekier i sierpów, które następnie rozdał swoim parafianom, aby mordowali Polaków. Tak było w Iwankowiczach w powiecie dubieńskim, gdzie ksiądz grekokatolicki otwarcie wezwał wiernych do przepędzenia z ziemi ukraińskiej Lachów. Tak było również w dziesiątkach innych miejscowości na Kresach. Duchowni grekokatoliccy nie tylko zachęcali Ukraińców do mordowania Polaków i święcili narzędzia, które im do tego posłużyły. Niejednokrotnie tymi mordami sami kierowali. Gdy 28 lutego 1944 roku bojówki UPA napadły na polską ludność Korościatyna w powiecie buczackim, na czele napastników stał ojciec Pałachyćki, proboszcz z Monasterzysk. Ten sam duchowny stał również na czele napastników, którzy 20 marca 1944 roku wymordowali polskich mieszkańców Koropca w powiecie buczackim. Grekokatolicki duchowny o nazwisku Romanowski był z kolei organizatorem mordu Polaków w Byczkowcach w powiecie czortkowskim. Z kolei w lutym 1945 roku w Połowcach mordem tamtejszej polskiej ludności kierował miejscowy grekokatolicki proboszcz. Warto również podkreślić, że ofiarami ukraińskich mordów byli również katolicy księża. Wprawdzie nie byli oni osobiście zabijani przez grekokatolickich duchownych, ale przez ich synów już tak. W czasie mordu, do jakiego doszło 9 marca 1943 roku w Tuligłowach koło Jarosławia, proboszcz tamtejszej parafii katolickiej ksiądz Władysław Selwa został zamordowany przez syna grekokatolickiego księdza z Boratyna, niejakiego Jarki. Ale
I to nie powinno dziwić. W końcu kierownictwo OUN i UPA wywodziło się zazwyczaj z rodzin grekokatolickich księży. Tak było na pewno w przypadku szefa OUN Jarosława Steczki i szefa UPA Stepana Bandery. Kościół grecko-katolicki dbał również o to, aby Ukraińcy służący w niemieckich formacjach mieli swoich duszpasterzy. Bez znaczenia było to, że wiele z tych formacji, w których oni się znaleźli, miało za sobą mordy Polaków i Żydów. Do ukraińskiego batalionu Nachtigal, który wchodził w skład pułku Brandenburg podlegającego Abwehrze, arcybiskup Szeptycki oddelegował księdza Iwana Hryniocha. Gdy w czerwcu 1941 roku batalion Nachtigal wkroczył do Lwowa, dokonał masakry kilku tysięcy Żydów obwinionych o kolaborację z Sowietami. Nie jest wykluczone, że batalion Nachtigal brał także udział w operacji aresztowania i rozstrzelania lwowskich profesorów. Sam Hrynioch za służbę w tym batalionie otrzymał od Niemców żelazny krzyż. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że gdy po wojnie Hrynioch był przesłuchiwany przez zachodnioniemiecką prokuraturę, zeznał, że będąc wtedy we Lwowie nie widział żadnych zbrodni. Tak czy inaczej, postawa duchowieństwa grekokatolickiego na Kresach to jedna z najmroczniejszych kart historii II wojny światowej. Kart długo nam nieznany. Przywołany już wcześniej ksiądz Isakowicz-Zaleski, dbając o pamięć polskich ofiar, nigdy nie zapominał o mrocznej roli grekokatolickiego duchowieństwa w czasie mordów Polaków. Nakładem wydawnictwa Fronda ukaże się w tym miesiącu moja książka Ostatnie polskie powstanie. Opisuję w niej najważniejsze fragmenty działalności antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce. Opowiadam o jego oddziałach i ich dowódcach, ich bitwach i potyczkach, a także represjach i zdradzie żołnierzy tego podziemia. Warto poznać tę historię. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.